Cześć, nazywam się Ania Lamers i dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Torunia po raz kolejny możemy sobie razem pospacerować. Dzisiaj pójdziemy po osiedlu centralnie planowanym, czyli Rubinkowo, pierwsze, drugie i trzecie, tudzież na skarpie. Wybierzcie sobie sami. Ale cały spacer zaczynamy od Elany, zakłady Elany, bo bez Elany nie byłoby Rubinkowa. Te dwa podmioty są ze sobą nierozerwalnie związane, więc od początku. 59 rok, władze podejmują oczywiście ogólnopolskie decyzje, że właśnie w Toruniu zostanie zlokalizowany zakład włókienniczy tak naprawdę, bo Elana produkowała poliester, czyli coś, co znamy. Ręka do góry, kto nie ma w tej chwili na sobie czegoś z poliestru? Wszyscy mamy. Więc powstają zakłady. Słuchajcie, już 25 grudnia 1963 roku zaczyna się produkcja tutaj. W ogóle zobaczcie, jaka data otwarcia zakładu, nie? W święta Bożego Narodzenia. Taka nowa świecka tradycja. Zaczyna się produkcja i przyjeżdża niesamowita ilość robotników, którzy pracuje tutaj w tych zakładach. Słuchajcie, tytułem jeszcze takich 3 słów o Elanie, myślę, że warto powiedzieć, że Elana produkowała też torlen. Tak się nazywał sztuczny jedwab, który był tutaj produkowany. Słuchajcie, co jest ciekawe, wyroby z toruńskiej Elany miały właściwie 100% pierwszego gatunku, co się wtedy w zasadzie nie zdarzało. Ale słuchajcie, bo oni mieli coś takiego, co się nazywało na przykład system DORO. Dobra robota. Albo EMJ, elanowska metoda jakości. No widać, pomagało. No właśnie, więc tak, zbudowanie tak wielkich zakładów spowodowało, że ci wszyscy ludzie, którzy tu pracowali, musieli też gdzieś zamieszkać. W związku z czym zaczęto budować właśnie osiedla rubinkowskie. Rubinkowo zostało z Elany, prawdę powiedziawszy, wszyscy, którzy kojarzą, to były gigantyczne zakłady z 3 przystankami tramwajowymi. A teraz jedyne, co nam się udało znaleźć, a naprawdę szukałyśmy, to jest ten tutaj fragmencik i przepiękny śmietniczek. Myślę, że on jest szczególnie cenny, dlatego że to, co zobaczymy tam, to jest taki napis, który już powiedzmy ze starym logotypem ma mało wspólnego. Natomiast tu jest stara, dobra Elana. Jeden z pierwszych bloków na Rubinkowie, bo budowało się naraz kilka. Rydygera 4. Już w 1935 roku sławny Ignacy Tłoczek, główny planista Torunia, tworząc takie kierunki rozwoju miasta, przewidział, że w połowie lat 70. w Toruniu będzie 150 000 mieszkańców. I tak dokładnie było. I on właśnie przewidział, że na wschodniej części Torunia będą zlokalizowane właśnie zakłady pracy i duże osiedle mieszkaniowe na terenach dawnego majątku rubinkowskiego. Słuchajcie, dokładnie tak było. Kiedy w połowie lat 70. tworzono to osiedle, w zasadzie wszystko było tak jak zaplanował i przewidział Tłoczek. No i właśnie, zaczyna się budowa tego wielkiego osiedla. Na chwilę obecną na Rubinkowie mieszka 80 000 mieszkańców. To jest tyle co Piła, Jelenia Góra, czy na przykład Włocławek ma 111 000. To jest ogromne osiedle. Mamy zbudować szybko mieszkania dla dużej ilości mieszkańców. Trochę takich doświadczeń już mamy. Na przykład mamy Jakubskie, gdzie tam jest osiedle Chrobrego, jakieś osiedle, nie wiem, Kochanowskiego. Tam są malutkie mieszkanka. A tu budujemy już według nowego systemu. Systemu o pięknej nazwie OWT. Co to znaczy? Oszczędnościowy, wielkopłytowy, typowy. I z takich to właśnie płyt powstają te nasze bloki. Ale 3-pokojowe mieszkania mają 49, nie 46 metrów. Mają jasną kuchnię. To jest duża zmiana. Balkoniki są jeszcze malutkie, ale już się pojawiają nagminnie i są w zasadzie w każdym mieszkaniu. Ale co jest najważniejsze na tych osiedlach? To, w jaki sposób są poustawiane bloki. Całe osiedle budowane jest, cały taki moduł, to jest plaster miodu. Dlaczego? Na zewnątrz wyższe budynki, w środku niższe. Duże przestrzenie zielone. W środku takiego plastra miodu znajduje się szkoła, przedszkole, czyli dzieciaki nie przechodzą przez ulicę. Czy my byśmy dzisiaj nie byli szczęśliwi, gdyby tak było?
Przecież to jest w moim przekonaniu dzisiejsza urbanistyka to jest jedna wielka masakra. Budujemy maksymalnie gęsto, absolutnie nie myśląc o naszych małych mieszkankach i mieszkańcach, a potem statystyki nam się nie zgadzają, że dzieci nie ma, no kurczę, dziwne. No właśnie, ale wracając do tego osiedla, czyli to było jakby od początku do końca, przychodnie, wszystko się znajduje zawsze w środku takiego plastra miodu. I uwaga, samochody są specjalnie oprowadzane na zewnątrz, wewnętrzne alejki są tylko do ruchu pieszego. Idealnie. I właśnie dzięki temu, że jest to osiedle centralnie planowane, że to jest fragment dużego zamysłu, od razu jakby zaplanowanego, zdecydowanego, to mamy takie właśnie miejsca. Mamy tereny pracy, tereny zielone, buforowe i takie właśnie podwórka wymarzone, z boiskiem, z stołem do ping-ponga i nieśmiertelnym trzepakiem. Kwadrat Rubin, kolorowy, pastelowy zawrót głowy. Pierwotnie miało być wielkie centrum Rubinkowa. Takie wiecie, kino, teatr, po prostu muzea, no wszystko, co można sobie wymarzyć. Konkursy rozstrzygnięte, a potem się okazało, że nie ma kasy. Więc cały ten ciężar tego wielkiego tam, prawda, centrum Rubinkowa, jako właściwie miasta, przejęły właśnie te kwadraty. I w tych kwadratach działo się całe życie. To było wszyściutko, kochani. Kino, sala kinowa, klub Rubin, w którym się odbywały szkoła tańca, wieczorki. Jak byłam kiedyś na spacerze, to mi opowiadali o fajfach. Tu się działy milion różnych aktywności. Był na przykład klub modelarski, modelarzy lotniczych i rakietowych. Oczywiście kółko fotograficzne, plastyczne. Wiecie, działo się tu absolutnie wszystko, co było potrzebne do tego, żeby dzieciaki nie musiały po jakieś tam zajęcia kulturalne iść do centrum, czy tak samo seniorzy. To były kluby śpiewacze, jakieś tam rubinki, nierubinki, inne słowiczki. I to wszystko, słuchajcie, działo się tutaj. Tu jest oczywiście też biblioteka i w tej chwili tutaj są miliony różnych drobnych usług. Szewc, krawcowa, lumpex, sławetny zresztą na Rubinkowie. I to wszystko właśnie dzieje się w przestrzeniach tych centrów, tych plastrów, tego Rubinkowa. Co może mieć jeszcze osiedle, które planowane jest bez wielkiego ścisku, bez zagęszczania potwornego budynków? Może mieć promenadę, to co widzimy tutaj, czyli duży ciąg pieszy, spacerowy, dookoła pełno zieleni, ale na to można sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy to nie jest wyciśnięcie tak zwanego PUM-u do granic możliwości. Tutaj działał też podwórkowy dom kultury. A teraz przez te wielkie czerwie, jak z Duny, przeniesiemy się właśnie do innego świata. Pójdziemy na Rubinkowo trzecie, dobra, wiem, na Skarpie, tak się nazywa to osiedle. Początek lat 80. skończyło się budować wszystko, co mogło się budować tutaj. Przenosimy się na drugą stronę Szosy Lubickiej, ale też przenosimy się trochę w inne czasy. Początek są lata 80. już, gdzie postanowiono podczas budowy tego nowego osiedla nie popełniać błędów starego osiedla. A jakie były błędy starego osiedla? Na przykład, uwaga, w 1977 roku przyjeżdża do Torunia Gierek i mówi, że osiedle jest piękne, ale mało zieleni, a my się znajdujemy właśnie w miejscu, które było nazywane parkiem na Rubinkowie, bo to było jedyne drzewo i za mało kolorów na blokach. Nie bójmy się używać kolorów, mówił Gierek. Ej, oni tu kręcą teledysk właśnie. Kurczę, ale trafienie. No właśnie, wszystko na temat tego, co można powiedzieć o ośce. To się dzieje naprawdę. Wchodzimy do tunelu, a tutaj zespół hip-hopowy, czy tam, nie wiem, breakdance'u ma, a właśnie akurat kręci swój teledysk. Cześć, tu Jabłko. Witam na R3, na samej granicy Ślaskiego. To już są lata 90. Większość mojego rocznika, czyli 8-5, tu mieszkała, większość mojej klasy i tak dalej. Osiedle w osiedlu. Przypominało to trochę Queens, osiedle NASA. Tu koszowisko, moi starsi kumple uskuteczniali koszykówkę. Jeden nawet rękę złamał, pozdro piker. I było to też planem teledysków. Dużo się działo, co miało się nie dziać. Zagęszczenie duża i tak dużo przestrzeni
jak nigdzie indziej. Magiczne L3, no właśnie. Dlaczego na Skarpie, a nie Rubinkowo trzecie? Dlatego, że po wybudowaniu już 2 Rubinków generalnie się okazało, że trzeciego spółdzielnia mieszkaniowa już nie ogarnie. Musi się wyodrębnić osobny byt i tak się właśnie stało. W 1982 roku została zarejestrowana kolejna spółdzielnia. Tym razem nazwali się na Skarpie. Myślę, że trochę też chcieli pokazać, że jest to jednak coś nowego. Że właśnie nie ma tych błędów, które były na Rubinkowie. To znaczy w pierwszej kolejności jak budowano, od razu pojawiały się też budynki użyteczności publicznej. Czyli nie tak jak tam z poślizgiem szkoły czy przedszkola, tylko praktycznie od razu. Na przykład w jednym z budynków w bloku od razu były przeznaczone 5 mieszkań na żłobek. Także to się jakby działo od razu. A Suleckiego 2 to właśnie jeden z pierwszych budynków, które tutaj powstały. I warto zauważyć, są od razu pawilony, boiska, to wszystko powstawało już jednocześnie. A jak się żyło na tym nowoczesnym osiedlu na Skarpie? Otóż żyło się jak na wsi. Dzięki przydomowym ogródkom pod balkonami były na przykład konkursy na najlepsze jabłka, truskawki i normalnie mieli dożynki jak na wsi, gdzie prezentowali swoje plony. Ale też jak mówi kolega Jabłko, którego już poznaliście, były również wojny religijne, to znaczy ci ze szkoły tej nie mogli iść w teren szkoły tamtej, także na szczęście wybudowano tu w końcu kościół po wielu trudach i można było spokojnie uczestniczyć również w obrządkach religijnych, nie narażając się na bitwy z sąsiednią gminą, z sąsiednim sektorem. Pasteloza, styropian i plastikowe okna zabiją wszystko, ale proszę mi wierzyć, że właśnie tutaj był pierwszy na dzielni pawilon, taki handlowo-usługowy typu UNO, bo tu właśnie zmieniamy zupełnie sposób myślenia, nie? Zobaczcie, Rubinkowo, sklepy wielkopowierzchniowe, Merkury, 1300 metrów, no w ogóle giganty. Kolejny tak zwany kryzys, czyli Jowisz, a tutaj budujemy zupełnie inaczej. Małe pawilony, żeby wszędzie było blisko, a tam na przykład Maciej, to jest coś bardzo ciekawego, bo to jest taka hala, w której znajduje się bardzo dużo różnych małych pawilonów oraz sklep wielkopowierzchniowy spożywczy. Zupełnie zmieniamy sposób myślenia. O tam. O tam. Znajdujemy się w miejscu, gdzie znajduje się w środku lasu pełno znaków. Co to jest? To nie jest tor do nauki jazdy samochodem, to jest tor do nauki jazdy na rowerze. Piękny. Skarpa była pełna drobnych dzieł sztuki. Takich wiecie małych, typowe bloki, one są standardowe, takie same, ta wielka płyta. I nagle na budynkach adresowe tablice się pojawiają. Gdzie jest napisane tam na przykład, nie wiem, Wyszyńskiego 8. Są płaskorzeźbami i tam jest też napisana nazwa sektoru, wiadomo, Anna sektor największy. Tak naprawdę to wszystko, słuchajcie, zostało zasłonięte przez ten cały styropian i przez tą pastelozę. Ale są takie miejsca, gdzie to się zachowało i to jest właściwie chyba ostatnie z nich. Natomiast na szczęście, słuchajcie, ta sztuka trochę na to wszystko wraca. W dużej mierze dzięki Andrzejowi po prostu, którego murale gdzieś dłużej, zresztą też jest stąd, w dużej mierze gdzieś się pojawiają, te bloki znowu stają się tymi dziełami sztuki. Coś takiego ciekawego się pojawia. A za mną przepiękne sgraffito, czyli taka technika, że generalnie w kolorowym tynku ryjemy jakieś obrazki. Zobaczcie, to jest przychodnia i to opowiada o przychodni, a poniżej tablica ogłoszeń lokalna. Apator, KS, wiadomo, i tak szukaliśmy, tu jest sławetne R3. I R3 w srebrze. Jo, Toruń! Wszystkie osiedla dawać głośniej. Kamienice, bloki i domy. Jabłko in the house. Jo! Spacer kończymy na ulicy Tłoczka, Ignacego Tłoczka, tego genialnego urbanisty. Czy można sobie wymarzyć lepsze miejsce? Z jednej strony blokowisko, ale z drugiej strony niesamowita zieleń. To właśnie ten urbanista walczył o te kliny zieleni, o zielony ring dookoła Torunia. A tak naprawdę na jego ulicy, w jego okolicy jest niewyobrażalnie zielono. Za chwilę potem jest las. I tu się zresztą kończy Skarb. Wjeżdżam na R3, na rewiry stare. Zaczynając od Obi, a później przez Maciej na Karolinę, promenadą spacer. Jak to jest, gdzie to jest, trenuj wyobraźnię. Wzloty i upadki, wieżowce i klatki. Plac cyrkowy, na nim hasały psiaczki. Stado pitów latało na dzisiejszych kortach. Panorama mostów, jest klimat to kaszczorka. Od dzieciaka wyjazdy do dziadka i babci.
Na R3 site dziś wspomnienia zostały, jak z targowiska targałem zakupy, aby mama miała z czego zrobić